Oficjalnym patronem kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Co dzisiaj będziemy nagrywać? Nie wiem. Ostatni odcinek był z wyjazdu z Łosia. Jak tam pamiętacie, było jeszcze w miarę ciepło. Było zimno, ale w porównaniu do tego, co jest dzisiaj, było ciepło, dzisiaj jest zimno. Dzisiaj mamy 22 listopada. Jest 1 stopień na plusie i ostatni raz nagrywałem na Łosiu. A co robiliśmy przez ten czas? Co u nas? A taka zima do nas przyszła. 1 stopień na plusie, cały dzień pada. Śniegu troszkę jest. A jak się lepi, fajnie. Zaraz z Filipem bałwana ulepimy. Także jak widzicie, troszkę napadało. Skąd ty masz takie rękawiczki? Chyba nie na tą rękę nałożyłeś. Działamy z Filipem coś na dworze. Zimno, nie chce nam się. Co to pikło? Rozładowała się bateria w czujniku czadu w przyczepce. Trzeba go wyjąć. Dzisiaj przyszedłem do garażu i zbieram wszystkie graty, które mogą zamarznąć, bo jak wiecie, no idzie zima. Będzie zimno i wszystko to, co zamarznie, zbieram, zaniosę do garażu, pochowam. Ale tak na początku jeszcze filmu obiecywałem wielu osobom, kilka osób pytało, że wprowadzamy. Może nie wprowadzamy, tylko, no jak wiecie, każdy mój film zaczyna się od patrona, tak, i są skarpetki w niewiadówki. Wielu osobom to się podoba i wiele osób mnie pytało, gdzie można kupić, jak kupić. Oczywiście jest sklep internetowy lub sklepy stacjonarne, to możecie sobie zobaczyć na stronie w Google'ach, wygooglować. Sklep nazywa się takapara.com. Wchodzicie na ten sklep i tam macie wszystkie modele dostępne, tak, skarpet. Ale wracając do tego, że no ten wzór z niewiadówkami, skarpety nie do pary, mamy je w dwóch wariantach, tak to można nazwać, bo mamy stopki, krótkie takie do kostki lub długie, typowe skarpety. Akurat dzisiaj nie mam. Ale jeżeli byście chcieli takie skarpetki w niewiadówki, takie jak tutaj, od rozmiaru 25 do 50, są takie przedziały, to na stronie sobie znajdziecie. Wchodzicie na stronę Taka Para i na stronie dodajecie do koszyka, później kod promocyjny, wpisujecie niewiadów, bez u z kreską, tylko niewiadów. Jeżeli to nie zadziała, to spróbujcie na niewiadów, bo zrobimy albo niewiadów. Także wpisujecie któreś z tych. Od 1 grudnia do końca grudnia, przez cały grudzień mam dla Was 20% rabatu na skarpety na stronie Taka Para. Także wchodzicie na stronę Taka Para, wpisujecie kod niewiadów i macie 20% rabatu. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, ogromną furorę zrobiły skarpetki w Golasy. Plaża nudystów Chałupy. Także jest tam naprawdę na stronie bardzo duży wybór skarpet kolorowych, jednolitych, bawełnianych, wełnianych, naprawdę jest w czym wybierać. Ja Was zapraszam na tą stronę i pamiętajcie, z kodem niewiadów przez cały grudzień macie 20% rabatu. Dzisiaj jest piątek, a spróbuję Wam ten odcinek zrobić na sobotę, tylko nie wiem, czy się uda, może będzie w sobotę, czyli jutro albo pojutrze w niedzielę. Widzicie go na bieżąco. Dzisiaj nagrywam, jutro go widzicie, albo pojutrze. Ale jest bardzo fajna promocja dla osób, które się jeszcze zastanawiają nad... Troszkę mam bajzel na stole, ale wybaczcie. Kiedyś to się posprząta na wiosnę. Tutaj mam lustereczko, które wygrałem na spotkaniu na Łosiu, na licytacji, to co widzieliście w poprzednim odcinku. Ale wracając do promocji, jest teraz bardzo fajna promocja na All Powersa. Na Black Friday jest coś takiego, że do 50% jest rabatu. Ten All Powers R600 kosztuje teraz 199 €. Z tego co dostałem maila, tak, to widziałem, że coś takiego jest. I jeszcze z moim kodem, wszystko macie linki i kody w opisie, jest dodatkowy rabat. Myślę, że bardzo fajna promocja. Teraz jeżeli ktoś planuje coś takiego kupić, to myślę, że jest idealny moment. Ja dzisiaj kupiłem, ale to później. Także tak, wracając do tych All Powersów, ten ma 150 W, ten ma 600. Powiem Wam, że ten w zupełności wystarcza. Do lodówki, do naładowania telefonu nic więcej nie trzeba. Jest fajny, bo jest
malutki, tak, on ma tam 11 cm chyba na 20, ten jest troszkę większy i powiem Wam, że przywiozłem go, jak przyjechaliśmy z Łosia i chyba był włączony cały czas. Nie, coś tam się jeszcze włączyło. O 100%. I zobaczcie, od Łosia, nie wiem ile, miesiąc temu, cały czas stoi w zimnym garażu i dalej ma 100%. To jest plus tego Allpowersa. Ten też był naładowany do 100% i jest rozładowany. Nie ma możliwości wyłączenia, czyli on cały czas jest w trybie czuwania. To jest duży minus, ale ten ma 150 W, ten 600. Podejrzewam, że w poborze energii, czyli jak macie podłączoną lodówkę, to ten mały z pół godziny dłużej pociągnie lodówkę. Takie mam wrażenie. Ale też jest bardzo duży minus tego małego, bo ten mały jest ładowany z tej strony. Tutaj jest wejście, albo może być panelem solarnym, którym mam, jeszcze nie korzystałem, albo przez dodatkowy zasilacz. I na dodatkowym zasilaczu ten Allpowers ładuje się od 0 do 100% w 4,5-5 godzin. Jest to bardzo długi czas i bardzo to denerwuje. Znowu ten jest podłączony tylko zwykłym kablem lub panel solarny na wejście takie, to się CX60 nazywa, taka końcóweczka. XT60. I to jest do tego wejścia, można podłączyć, ja mam akurat pod zapalniczkę samochodową, ale nie ładuje. Ładowało, ale teraz nie ładuje. Nie wiem dlaczego, ale do tego wrócimy. No i tak, co tutaj jest fajne? Tutaj zwykły kabel, nie ma żadnego zasilacza, można ten kabel dokupić wszędzie. Tutaj trzeba zasilacz. I ten ładuje się od 0 do 100% w niecałą godzinę. I jak widzicie, można go wyłączyć, włączyć i on cały czas ten prąd trzyma. Także wydaje mi się, że ten jest fajniejszy pod tym względem. I co mają fajnego te Allpowersy jeszcze? Bo już kilka sztuk widziałem innej firmy, że jak macie podłączoną lodówkę, on działa. Ale jak lodówka się wyłączy, to przechodzi w tryb, wyłącza się. I później jak lodówka potrzebuje się znowu włączyć, to się nie uruchamia. A ten Allpowers, jeden i drugi, czuwa cały czas. Czyli jak macie tutaj tego włączonego, to on idzie cały czas. Czyli lodówka się wyłączy, nie pobiera prądu. Za godzinę czy tam za pół godziny lodówka się włączy, nie ma problemu, on startuje. Ten mały tak samo. Także bardzo fajne i 50% teraz jest rabatu na Black Friday. Także myślę, że warta opcja, fajna opcja, także korzystajcie, bo urządzenie jest według mnie genialne. I jeszcze podkreślam z moim kodem, link w opisie filmu, jeszcze taniej. Mam nadzieję. Chyba się jedno z drugim łączy. Sprawdźcie i dajcie znać, czy się udało. Dobra, a ja się biorę za przygotowanie przyczepki do zimy. Muszę wylać wodę z kuchni, wyniosę wszystkie materace do domu, schowam do piwnicy i wszystko, co tutaj może zamarznąć przez zimę, do piwnicy ciepełko. Oj, trochę czasu minęło. Miałem ważne spotkanie. Biorę się za wymianę opon w pierwszej kolejności. Już ciemna noc, śniegu nawaliło. Mróz teraz zamarzało, wszystko nie mogą odkrywać z samochodu. W pierwszej kolejności biorę się za wymianę opon. Zakładam zimówki. Miałem ich już nie zakładać, ale bieżnika jest jeszcze bardzo dużo. Są to opony, gdzie one są? Blizaki, Bridgestony. Blizak LM205. Powiem Wam, dziadostwo jak cholera. One są sztywne, jak beton. Zobaczcie, ja 100 kg ważę, a ściskam je i one się w ogóle nie ugniatają. Taki szmelc, ale jeszcze ten sezon przejeżdżą. I te, co mam letnie na aucie, też chyba ostatni sezon. I w przyszłym roku kupię wielosezonowe na jesień. A teraz jadę zakładać te oponki. No i dobra, oponki wymienione dzisiaj. Łapy umazane, bo znowu sam wymieniałem. Nic już dzisiaj nie robię. Miałem dzisiaj taki mocno stresowy dzień. Dzisiaj już nie robię nic przy gęba zamarznięta -2 jest. Przy przyczepce. Idę do domu coś zjeść, umyć się i spać. A jutro, co muszę jutro zrobić? Koniecznie wylać wodę, bo wodę mam w zbiorniku, słabo widać, ale wody mam no 1/4 bańki i nie chcę już zrobić tak, że włączyć pompkę, żeby pompka mi wylała do mojego szamba tutaj i później wylać z tego szamba, bo szambo wracając z Łosia zrobiłem tak, że tabletkę do zmywarki, do umywalki, litr ciepłej wody i jak po drodze jechałem, to ta woda się tam bujała i umyło mi dobrze tą rurę, tak, to moje szambo, zbiornik na szarą wodę i
jak przyjechałem, podniosłem przyczepkę maksymalnie dyszlem do góry, wyleciało to wszystko i rurę mam czyściutką. Nie chcę tam znowu nalewać wody, żeby mi przez zimę się nie zaśmierdło. I żeby na wiosnę, na następny zlot ogólnopolski jedziemy, wybieramy się na kajakowo, będziemy na pewno, no dzisiaj mówię na pewno, mam nadzieję, że już jesteśmy zapisani, opłacone, także aby się nic nie zmieniło, jesteśmy na kajakowie. I Was zapraszamy również, bo na pewno będzie rewelacyjny zlot. Idę spać. Nie, idę jeść. I jutro robimy porządek z przyczepką i z tym wszystkim, co leży na garażu. I zaczynamy. Kolejny dzień. Wczoraj, tak jak mówiłem już, bardzo ciężki dzień wczoraj miałem, bardzo stresujący. Adrian i Sławek. Wy wiecie, o co chodzi. Wczoraj się odbyło pewne spotkanie i wszystko jest tak, jak powinno być. Zobaczymy, czy oglądacie filmy. Dzisiaj już jestem w garażu, piękna pogoda, świeci słoneczko, jest +1, ale jest dużo zimniej jak wczoraj. Odczuwalna jest dużo zimniejsza. Kurtka, 2 bluzy i lodowato. No w sumie w garażu to się temperatura nie zmieniła. Ale tak, dzisiaj biorę się za przyczepkę. Wylewam tą starą wodę z lata, no to z kuchni, żeby tu mi nic nie pozamarzało. I pozmieniam opony. To mam opony od dużego Fiata, 13. Te 12 pozdejmuję, bo tak jak teraz widzicie, one dotykają ziemi. I są takie rozplaszczone. No jak one postoją tak pół roku, no to później przyczepka będzie skakała, ta opona się odkształci. Niby według książek trzeba przynajmniej raz w miesiącu przesunąć pojazd, tak, samochód, motor czy cokolwiek, motocykl. Co jakiś czas trzeba przestawiać, żeby się nie odgniatała opona. Ja mam te 13, czyli tak, te wyrzucę, założę te. Tylko tak. No te opony to są takie, wiecie, no to są śmieci, no ale do tego, żeby stało, w niczym nie przeszkadza. Ta opona jest ok, a ta kapeć. I tutaj są dętki i z niej schodzi cały czas powietrze. Wczoraj byłem u kolegi tego wulkanizatora i zapomniałem zabrać to koło, żeby odbić i wyjąć dętkę, zakleić albo zrobić na bezdętkową. A dzisiaj przejeżdżałem koło niego, widzę, że już ma zamkniętą bramę. To w sobotę nie będę mu tam głowy zawracał, żeby tylko mi odbił, tak, bo sobie wyjmę i skleję tutaj u siebie, a później to już dętką rozpompuję, nie ma problemu, chodzi tylko o odbicie. Spróbuję młotkiem, jakimś drewnianym klinem, jak nie zajdzie, to pojadę do niego i to odbiję. Następna sprawa, jak zauważyliście, w Oplu nie mam zaślepki spryskiwacza do ksenonu, ułamany ten ząbek, kiedyś mówiłem, że włączyłem spryskiwacze, to mi wyszło, wypadło i przejechałem potem, znalazłem następny dzień chyba na trasie w Warszawie, wiedziałem, gdzie mniej więcej wypadło. Kupiłem nowe, 18 zł to kosztuje, nie jest drogie, no ale jest w innym kolorze, tak? To jest jeszcze nie polakierowane. Będę lakierował cały zderzak, nie wiem kiedy, no strasznie mnie drażni ta dziura, także dzisiaj zmierzę, jaki tutaj jest ten dziabąk, tutaj, to w tym miejscu i tutaj wkleję lutownicą na gorąco, klejem na gorąco, powklejam tak, żeby było coś podobnego. To jest bardzo twardy plastik, ale myślałem, że jest ten łamany, będzie łatwiej. Dorobię ten i dopóki nie polakieruję, to będę jeździł z tym, a później jak będę lakierował zderzak, to od razu polakieruję to w kolor zderzaka, żeby było tak samo. Dobra, ale teraz biorę się za przyczepkę. A jeszcze wczoraj dużo reklam mówiłem i nie powiedziałem, że do wszystkiego, do tej strony taka para, wszystko macie w opisie, nie musicie nigdzie wchodzić w Google'ach, szukać, wszystkie linki macie w opisie filmu, pod spodem, po prostu schodzicie na dół filmu i wszystko jest opisane. Nazwa sklepu, kody do tych All Powersów i kod rabatowy, wszystko tam macie opisane. Zbiornik mam wyjęty, minuta i wyjęte, w środku czyściutki, nic tam syfu nie ma, ale na pompce i na wężyku już jest taki śliski osad. Pompeczkę mam tutaj, szmatkę, kranik odkręcony, na zimę będzie odkręcony całkowicie, żeby woda z niego ściekła do pompki i z pompki, co tam jeszcze jest, ścieknie do szmatki. No jest taki osadzik, no ale to pomyjemy, będzie ok. Dobra, zrobiłem jeszcze koło, jednak pojechałem do kolegi, nie było szans zbić maszyną, było ciężko zbić tą oponą, ona z 20 lat nie zbijana. Także też znowu sam robiłem, zbiłem maszynę, no ale nie dało się zakleić dętki, nie było takiej dużej łatki, znaczy takiej no średniej wielkości, no 30 cm. Założona nowa dętka i opony na wymiankę na zimę gotowe. Teraz chyba wyciągnę trochę przyczepkę i zmieniam koła.
No i dobra, koła pozmieniane. I zobaczcie, co mi się zrobiło z kołem. Odpadła farba. Wypiaskowałem te felgi. Dość dobrze, nie było krzterdzy. Podkładowałem antykorozyjnym takim środkiem, kortaninem chyba wtedy. Farba podkładowa, kilka warstw. Farba kolor i lakier. I tak wszystko odpadło. W ogóle tutaj odpada w tym miejscu. No już tutaj trochę nożykiem poskrobałem, bo było mniej. Ale spod paznokcia, no tu już się trzyma. I jeszcze raz to teraz posmaruję tym antykorozyjnym airstopem i na wiosnę to pomaluję. A jak będzie dalej wyłazić, no będzie na pewno wyłazić, to oddam je do piaskowania i do malowania proszkowego. Znalazłem tutaj obok mnie, jest niedaleko lakiernia proszkowa, 15 km, także pójdę do lakierowania proszkowego i od razu może sobie zrobię te 13, tak żebym oddał komplet. Miałbym te na zapas, tańsze opony z 13 jak te 12, bo te 12 tak poszaleli teraz z cenami, no ale opony po 2 sezonach jak nówki, cycki na bokach. Dobra, zrobiłem tą zaślepkę, już jest całkiem inaczej, no ale nie trafiłem z otworem i troszeczkę odstaje. No ale tutaj i tak to jest, trzeba zdjąć zderzak i to wyprostować, bo jest zgnieciony ten spryskiwacz. No i to zrobić. Będzie szło do lakierowania, to się wymieni na nową tą zaślepkę i będzie całkiem inaczej wyglądało. Dobra, przyczepkę powiedzmy, że mam zrobioną, przygotowaną do zimy. Koła posmarowałem wszędzie, gdzie jest rdza, posmarowałem kortaninem. I jeszcze chcę zrobić, bo tutaj mam to koło dojazdowe, pomocnicze, tak? I jego nie było. Ja je kupiłem nowe i tutaj ono się wygina. To jest takie dziadostwo ta blacha. I chcę to odkręcić, wyprostować i tutaj dospawać kawałek grubszej blachy, żeby ono odeszło, a żeby mi się tak nie przeginało na boki. Ale w pierwszej kolejności kolejna awaria w Oplu. To już tam standard w tym samochodzie. Nie działa mi klakson. Niedługo mi się zbliża przegląd. No, niedługo w lutym, bo jest listopad. Ale już sprawdzałem zawieszenie, bo coś tam mi stukało u diagnosty i powiedział mi, że jak nie będę miał klaksonu, to mi nie podbije przeglądu. No i bez klaksonu źle się jeździ. Ja lubię trąbić na te sieroty. Także zdejmuję zderzak, bo trąbeczki są tutaj, sygnały i żeby się do nich dostać nie ma możliwości ani od spodu, ani od góry. Trzeba zdjąć zderzak. I tam są dwie. Nie wiem, co tam się stało, czy się wypiął kabel, jak wyjmowałem, żeby naprawić lampę, czy po prostu, bo jak jest duża wilgoć, to trąbi. Czyli może gdzieś tam tylko nie łączy. I tak, zdejmuję zderzak i patrzymy, co się dzieje z klaksonami, bo tutaj jest przekaźnik i jak naciskam na kierownicy, przekaźnik pyka, bezpiecznik jest ok, czyli na 100% jest problem gdzieś tam. No i muszę to dzisiaj zlokalizować. Piękna pogoda, słoneczko świeci, zdejmuję zderzak i patrzymy, co tam się dzieje. No i już mam wszystko rozebrane i już wiem, że dzisiaj tego nie naprawię, bo tak, podpiąłem sobie tutaj próbóweczkę do kostki od klaksonów. Tutaj są dwa. Masowy do akumulatora, tutaj do plusa, naciskam klakson na kierownicy, zaświeca się, czyli działa. Zepsute mam te trąbeczki. Dzisiaj jest, tak jak mówię, sobota, godzina 14-15. Sklep już pozamykane, nigdzie nie kupię. Czyli składam wszystko i będę to zmuszony rozebrać pod blokiem w Warszawie, bo jutro wracamy do Warszawy z Filipem i kupię te trąbki i pod blokiem przed przyglądem będę musiał to wymienić. No i jak widzicie, wszystko poskładane, auto gotowe do jazdy i zobaczcie, trąbi. Udało się naprawić. Nie pokażę wam, jak to zrobiłem, bo byście mnie wyśmiali, nawyzywali od druciarzy, dlatego zostawię to sobie w tajemnicy, ale gorący klej i cyna uratowało mnie przed kolejnym rozbieraniem. Nie wiem na jak długo, ale zobaczymy. Na razie działa, dwie trąbeczki działają, tylko trąbki były dobre, ale tam jest taki kabelek na wtyk i te wtyki były tak zardzewiałe, że się jak otworzyłem, to się rozsypało. Tam nic nie stykało, dlatego nie trąbiło. Wywaliłem to, teraz tego nie ma, zrobiłem obejście, naprawione. No i dobra, przyczepka można powiedzieć przygotowana do zimy, ale zimno, chyba zamarznięta. Powiem wam, że jeszcze dzisiaj opłaciłem za tą przyczepkę OC. Wziąłem w pakiecie, kurczę, nie pamiętam jaka ubezpieczalnia, ale powiem wam, że zapłaciłem za nią
40 zł. Równo 40 zł. Zawsze płaciłem tam 58, 53, a teraz zapłaciłem 40. Na plus. Przyczepka przygotowana do zimy. Nic już dzisiaj nie robię, bo już zmarzłem, idę zmontuję ten odcinek, to jeszcze dzisiaj go obejrzycie. A jeszcze tak, kto został do końca, napisze w komentarzu, ile wy płacicie za swoje OC. Zobaczymy, kto zostaje do końca filmu. Przyczepka przygotowana do zimy, wylana woda, matrasy jeszcze są, ale jutro wyniosę. Butla z gazem zakręcona, wszystko, kranik od wody odkręcony, opony zmienione, żeby się nie wygniatały, są tam, jutro zaniosę do domu. Zawsze zostawiałem daszek otwarty, ale w tym roku zostawię zamknięty, bo tam się i tak nic nie dzieje, ale pootwieram okna. Wszystkie zatrzaski, te zawiasy pootwieram i odkleję okno od uszczelki, żeby po prostu nie wygniatało tej uszczelki. Tak jak będzie luźno, to ona będzie inaczej pracowała może później i z tyłu, z przodu zrobię to samo. Powyjmuję akumulatory, naładuję na 100% i wyniosę do domu, do piwnicy. I na dzień dzisiejszy będzie chyba tyle. Także dzięki bardzo, że byliście ze mną. Kto został do końca, zostawcie tego subika, łapeczkę w górę. Będę wdzięczny. Zawsze to motywuje trochę do dalszego nagrywania. I ten odcinek najprawdopodobniej to już będzie ostatni odcinek w tym roku. Nie wiem, kiedy będzie następny, ale mam nadzieję, że jeszcze coś się uda nagrać. Także dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.